w dzisiejszym odcinku. No, chyba najgorsze podejście mamy już za sobą. No a teraz przeczekujemy deszcz. Idziemy się przyjrzeć temu zjawisku. Mam nadzieję, że dzisiaj droga będzie się dobrze układać. Jest dalej deszczowo, chyba jeszcze gorzej niż wczoraj. Jak widać, naprawdę miejscowość jest mega klimatyczna. No i trzeba zweryfikować dzisiejsze plany. A w ogóle z dronem miałem problem. Przyjechała policja, nie wiem, czy mnie namierzyli. Nie mam pojęcia dlaczego. Widoki są piękne, przyroda, formacje skalne, niesamowicie jest. Mam tutaj fajnych znajomych. Hello. W ogóle Habcia na takich wysokościach powyżej 1600 metrów słabnie. A wodospady okazało się, że są tutaj dwa. Ma dość. Ja szczerze mówiąc też. Lekki dreszczyk emocji był. Mam nadzieję, że jutro znowu zaświeci dla nas słońce. Witam w kolejnym dniu w Libanie. Dzisiaj jest dalej deszczowo, chyba jeszcze gorzej niż wczoraj. Za oknem jakaś impreza, ktoś raczy nas arabską muzyką, a my odpoczywamy leniwie, nic mi się nie chce, chociaż staram się od rana odpisać na wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że nie pominę żadnego, jeśli nawet, to za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję, bo naprawdę każde słowo daje mi ogromną energię do tego, żeby iść dalej, także z serca bardzo, bardzo pięknie dziękuję. No, Habi śpi, my jesteśmy już po śniadaniu, ciuchy już prawie wyschły, plecak też już jest prawie gotowy do dalszej drogi, do jutra już będzie wszystko elegancko, ma jutro poprawić się pogoda. No a obserwuję Habi, ona mnie dużo uczy. Pies idzie bez żadnego ekwipunku, wodę znajduje, jedzenie, no ja go zapatruję, ja pieska zapatruję w jedzenie, ale Habi nie martwi się kompletnie niczym, po prostu idzie, ufa drodze, można się naprawdę od tego psiaka dużo nauczyć. Jest bardzo mądra. Na początku jak szliśmy i rozstawiałem kamerę, no to latała ze mną tam i z powrotem. Teraz wie już, że gdy kamera stoi na statywie, a ja idę i wracam, to ona wtedy odpoczywa, już widzi, że nie musi wtedy iść. A jak latam dronem, no to już wtedy w ogóle kładzie się i odpoczywa, ma chwilę przerwy dla siebie. Na początku próbowała drona atakować trochę, ale teraz już go zaakceptowała. A w ogóle z dronem miałem problem, bo pierwszego dnia w zasadzie uszkodziłem drona. Kropla potu spadła mi na obudowę i spłynęła do gniazda pamięci, do gniazda karty SD. I sól najprawdopodobniej zrobiła zwarcie i dron, mimo że latał, to nie nagrywał. W jednym miasteczku kupiłem wodę utlenioną, przemyłem to i po kilku razach wygląda na to, że jest dobrze. Odpukać mam nadzieję, że już do końca będę mógł jeszcze parę lotów odbyć. Także tak to wygląda. No a teraz przeczekujemy deszcz. Mam nadzieję, że troszeczkę przestanie padać i będę mógł zabrać psa na mały spacer tu po mieście, bo naprawdę jest fajne to miasteczko, bardzo klimatyczne. No i chciałbym też pójść pod wodospad, bo wczoraj prawie tam nic nie nagrałem, no bo akurat tam taka nawałnica nas trafiła, że musieliśmy przeczekać, a później biegiem lecieliśmy do hotelu, więc no dzisiaj dzień zerowy, odpoczywamy, a mam nadzieję, że jutro znowu zaświeci dla nas słońce.
Nareszcie się wypogadza, więc wyszliśmy z naszego pokoiku i zwiedzamy miasto. Jak widać, naprawdę miejscowość jest mega klimatyczna. Jest tutaj co zobaczyć. Szwendamy się po uliczkach wolniutko, zachwycamy się zabytkami i miejscami. A teraz idziemy w kierunku wodospadu, który wczoraj minęliśmy podczas ulewy, także idziemy się przyjrzeć temu zjawisku. Piękny ten dzień, warto było wyjść i w ogóle zostać tutaj, bo gdybyśmy poszli dalej, no to dużo takich miejsc
by nam umknęło. A wodospady okazało się, że są tutaj dwa. Pierwszy, ten, który mijaliśmy wczoraj, a drugi w środku praktycznie miasta. No, trzeba było tam zejść na dół do tego drugiego wodospadu i później przez płot przeskoczyć, żeby taką polną drogą dotrzeć już pod sam wodospad. Mokro tam było jak nie wiem, a przy tym wodospadzie w górach, kiedy skończyłem latać dronem, przyjechała policja. Nie wiem, czy mnie namierzyli, czy ktoś zadzwonił na policję. W każdym razie udało mi się wylądować i w momencie, kiedy składałem drona, pojawili się policjanci. Szybko dron wylądował w trawie, a ja udawałem, że robię zdjęcia, także udało się. No, chyba że to był przypadek, nie wiem. W każdym razie lekki dreszczyk emocji był, no bo oczywiście dronem tutaj latam na nielegalu. No a teraz idziemy z Habi coś zjeść, no i będziemy dalej odpoczywać. No i widzimy się jutro w kolejnym dniu na szlaku. Idziemy zaraz. Idziemy, połóż się jeszcze. Jeszcze chwilkę masz oddechu. I pies pójdzie w górę. No. Witam serdecznie w kolejnym dniu w Libanie. Oj, nie chce mi się wychodzić. Rozleniwiłem się wczoraj tym wolnym dniem. No ale trzeba ruszyć, przed nami już naprawdę ostatnie etapy, więc trzeba zewrzeć się w sobie, spiąć, no i iść. Noc minęła spokojnie, spaliśmy sobie słodko, więc myślę, że się udało nam zregenerować i dzisiaj te około 1500 metrów przewyższenia pykniemy szybko. Przed nami nie wiem ile, chyba około 30 km. Taki jest plan, ale oczywiście plan jest zawsze elastyczny, można go zmienić. No teraz tylko szybko dopakuję resztę gratów do plecaka, no i wracamy na szlak.
Po wczorajszym deszczu został już tylko rozmiękczony szlak. Czasami jest błotniście i taka glina lepi się do butów, ale poza tym wędruje się naprawdę fajnie. Przekroczyliśmy w kilku miejscach potok. Ten potok, który później wpada w dół wodospadem w okolicach Jazin. No, jest cały czas pod górkę, ale tak bez jakichś specjalnych trudności, więc jest dobrze. Jesteśmy wypoczęci po wczorajszym dniu, więc jedzie się naprawdę fajnie. Widoki są piękne, przyroda, formacje skalne, niesamowicie jest. Mam nadzieję, że dzisiaj droga będzie się dobrze układać. Myślę, że na pewno. No, chyba najgorsze podejście mamy już za sobą. Wdrapaliśmy się na ponad 1800 metrów. Po drodze pogoda się zaczęła psuć. Znowu chmury na tej wysokości nas przykryły. No a poza tym dajemy radę. Teraz siedzimy sobie, za nami chmury, a przed nami fajny widok. Widok też jest na jezioro, sztuczne jezioro, przy którym będziemy wędrować. A wcześniej nie powiedziałem jeszcze, bo ten etap wymaga zgłoszenia telefonicznego przejścia. Nie mam pojęcia dlaczego, nic po drodze nie mieliśmy. Może była tam gdzieś baza albo tereny wojskowe, na mapie widziałem, ale nie mijaliśmy żadnych zabudowań ani nic takiego. Nie mam pojęcia, czego dotyczy to zgłoszenie.
Pan, który odebrał telefon, przyjął, życzył miłego dnia, no i tyle. No a my mamy jeszcze teraz sporo do zejścia, teraz będzie ostro w dół, dotrzemy do jakiejś malutkiej wioseczki i tam zakończymy kolejny etap, no a że idzie nam dobrze, czas jest dobry, no to pewnie pójdziemy jeszcze przez kolejny etap, także chwilkę robimy sobie przerwę, pies niech odpocznie. W ogóle Habcia na takich wysokościach powyżej 1600 metrów słabnie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że pies ma mniejsze płuca i odczuwa tutaj zmniejszoną ilość tlenu. Nie mam pojęcia, ale to już obserwuję od jakiegoś czasu. Na górze słabnie, jak schodzimy, to w psa po prostu wchodzi taka energia, że nie wiem. Ciekawe. Niech odpocznie trochę bidulka i idziemy. No i trzeba zweryfikować dzisiejsze plany. Kontaktowałem się z moim przewodnikiem, który będzie mnie prowadził przez 2 ostatnie etapy i stwierdził, że nie ma sensu, żebym szedł dalej dzisiaj etap, dlatego że kolejne 2 etapy są bardzo proste i lepiej, żebym przeszedł to naraz, a on pojutrze będzie na mnie czekał już w miejscowości, z której mnie zabierze. I rzeczywiście, bo gdybym dzisiaj poszedł dalej, to jutrzejszy dystans wyniósłby raptem 12 czy 13 kilometrów. No a dodatkowo jeszcze tutaj spotkałem człowieka, który pasjonuje się szlakiem libańskim i stwierdził też, że pokaże mi miejsce, gdzie mogę spać, a do tego jeszcze spotkałem człowieka, do którego dzwoniłem rano, żeby poinformować, że idę tym odcinkiem i on też potwierdził, żebym spał tutaj. Mam tutaj fajnych znajomych, hello,
Dzieciaki tutaj ogarniają angielski, mają widać bardzo dobrego nauczyciela, bo fajnie nam się rozmawia. Habi troszeczkę jest zdezorientowana, za dużo dzieci, za dużo hałasu i chce uciekać tutaj od dzieciaków, ale widać, że ma doświadczenie z dziećmi, bo dzieciakom daje łapkę, więc widać, że czasem miała styczność z jakąś większą grupą dzieci. No ale piesek jest już naprawdę, ma dość. Ja szczerze mówiąc też tylko czekam, aż się ściemni, żeby móc rozłożyć namiot i iść spać. Także tak się kończy dzisiejszy dzień, natomiast jutro ruszamy dalej na szlak, no i zobaczymy, co los nam przyniesie. Duck with me. What's your name? Tarek. Tarek. Mark, telephone? You have a phone number? Yes, I don't know why not. Because this is the you have... No to mamy już spokój. Dzieciaki się rozeszły. Pół wsi albo cała już wie, że tutaj spędzimy noc. No ciężko się rozkładała namiot przy asyście tylu ludzi, no ale jakoś się udało. Teraz mamy właśnie chwilę dla siebie, zaraz będziemy jedli kolację, a jeszcze uzupełniając to dlaczego jesteśmy tutaj, bo w pierwszej wersji miałem po prostu zejść niżej i zanocować gdzieś tam po drodze, ale ten człowiek, do którego dzwoniłem i którego później tutaj spotkałem, powiedział, że tam absolutnie nie warto spać, dlatego że to już jest taki teren, gdzie są jakieś kontrole, jakieś już tutaj trzeba mieć pozwolenia i tak dalej, więc lepiej, żebym zanocował tutaj, żebym nie narobił sobie jakichś problemów. Więc miejsce jest fajne, jesteśmy osłonięci od jakiegoś ewentualnego wiatru, więc jest fajnie. No a przed nami góra Hermon, masyw wielki na granicy Syrii i Libanu, więc no, jesteśmy już blisko też Izraela, więc to zrozumiałe, że oni tutaj mocno pilnują. Okej. My zabieramy się za śniadanie, a Ciebie zostawiam, mam nadzieję, że z widoczkiem na właśnie Hermon. Mam nadzieję, że mi się uda gdzieś tutaj znaleźć jakieś takie miejsce, żeby tą górę Ci pokazać. Dzięki serdeczne i do jutra. W następnym odcinku.
I ruszamy. Przed nami ostatnie proste. Za nami piękne, piękne widoki i dość trudna trasa. A na szlaku nie będziemy pewnie potrzebowali wiele rozmawiać. Sabahu al-Khair w kolejnym dniu wędrówki. Ja nie mam wody, nie mam jedzenia, jestem tutaj o suchym pysku. Darła się w niebogłosy przez północy. Chciałeś coś zjeść, nie? Pies? Pies? Wychciewacz? To żeśmy wleźli na szlak, który był totalnie zarośnięty, więc no, przewodnik ma swoje plusy. Mehdi jest takim tutaj chyba lokalnym celebrytą i aż nie chce mi się wierzyć, że to już koniec. O, zrobiliśmy to, piesko, udało się dojść. Ta wędrówka się kończy, ale przed nami jest kolejna, myślę, że dużo trudniejsza.